To jest gadająca muszla. Opowieści o uchodźczym życiu i ludziach, którzy je tworzą. Ten, kto zna wojnę nie z filmów, wie, że nie ma w niej żadnej romantyki. Wojna nie wzmacnia ducha człowieka, jest największym nieszczęściem. Zaczyna się od obojętności, od okrucieństwa, od braku reakcji na niesprawiedliwość, od złego traktowania ludzi, którzy różnią się od ciebie, od pogardy i obojętności. Wojna nigdy nie wybucha nagle, rodzi się powoli, niezauważalnie. Świętej pamięci Marian Turski, dziennikarz, historyk, świadek i strażnik pamięci, ocalały z Holokaustu, wiedział, o czym mówi. Czy można więc przygotować się do wojny, skoro nigdy nie wybucha nagle? Czy można przygotować się na konsekwencje obojętności, okrucieństwa i pogardy, o których mówił pan Turski? Wojna kiełkuje w ciszy. Czy reagowanie na niesprawiedliwość dziś może powstrzymać wojnę jutro? Kiedy jest za późno, a kiedy jeszcze w sam czas? Z własnego doświadczenia, którego wolałabym nie mieć, wiem, że bardzo niewiele jest pod naszą kontrolą. Prawie nic. Nigdy nie wiemy, co dokładnie się wydarzy, ani jak na to zareagujemy. Można mieć najlepszy plan kryzysowy, omówić wszystko z rodziną i przyjaciółmi, spakować najpotrzebniejsze rzeczy, zatankować samochód. Ale jeśli nie wiemy, do czego się przygotowujemy, to plan pozostaje tylko teorią. A życie i tak napisze własny scenariusz. Przed wojną mieszkańcy mojego miasta tygodniami dyskutowali na forach, że w razie ataku nie ma sensu wyjeżdżać, bo korki na drogach staną się łatwym celem dla bombowców. A kiedy wojna przyszła, czy to kogoś zatrzymało? Nikt nie wie, jak będzie zachował się w chwili skrajnego kryzysu. Do tego nie można się przygotować. Jedna firma w Ukrainie stworzyła szczegółowy plan ewakuacji pracowników na przypadek wojny. Sprawdzili wszystkie trasy dla autobusów. Kiedy powiedziałam, że w przypadku zagrożenia drogi mogą być zablokowane, a mosty zamknięte, usłyszałam, że niepotrzebnie straszy ludzi i powinnam odpocząć. W pierwszych odcinkach tego podcastu opowiadam, jak wyszło naprawdę. Powiem tylko, nikt nie był gotowy na to, co się wydarzyło. Plany są potrzebne, ale w chwili próby każdy plan ugina się pod ciężarem rzeczywistości. Nie da się przygotować na strach, którego nigdy wcześniej się nie czuło, na nagłe pożegnanie z bliskimi, na utratę bezpieczeństwa, domu, wszystkiego zwykłego. Jak można przygotować się do pożegnania, kiedy wiesz, że może być ostatnie? Ja też nie byłam gotowa. Kiedy mimo swojej woli pożegnałam męża i ruszyłam sama, tylko z kotem, za granicę, do Polski. Bez pewności, czy kiedykolwiek wrócę. Bez pewności, czy jeszcze się zobaczymy. Przed życiem i przed rzeczywistością jesteśmy bezbronni. Możemy tylko patrzeć im w oczy, podejmować decyzje na bieżąco, podnosić się za każdym razem, gdy upadamy, szukając nowych sensów, wierząc sobie, idąc dalej w nieznane. Bo jeśli wojna zaczyna się od obojętności, to może jedyne, co naprawdę możemy zrobić, to nie być obojętnymi dziś.